Dobry wieczór. Odcinek 11. Seria Fale Elliota One Day Candle na Bitcoinie. Troszeczkę opóźniony odcinek, jak już większość jest powiadomiona. Miałem małe zmiany sprzętowe. Jestem w trakcie adaptacji na nowy system, już taki full time. Poprzednio robiłem to głównie na Linuxie, częściowo tam na Windowsie, wcześniejsze czasy, a teraz już zostajemy tylko na jabłko. Także zaczynamy bez ściema i postaramy się ten odcinek przetłumaczyć na języki, skorzystać z dobrodziejstwa YouTube'a, dodać napisy i następne odcinki, jeżeli to wszystko się uda, będą właśnie w tej serii, bo miałem dosyć dużo pytań. Mamy też widzów anglojęzycznych i bardzo chcieliby, żeby jednak dotrzymać tego słowa jak najszybciej o tłumaczeniu filmów. Więc zaczynamy. Odcinek 11, 12, serie będą krótsze, ale powinny być na bieżąco częściej i będę jeszcze dodatkowo prowadził wycinki z tych filmów i omawiał niektóre poszczególne sekwencje w osobnych filmach i to będzie seria Szkoła Elliota. Tak, zaczynamy. Od spadku z poprzedniego odcinka mamy wzrost impulsem. Tak, zrobiła nam się fala 535. Powoli będziecie to umieć rozróżniać. Fala X łącząca drugi zygzak. Jest to nasza fala A. Kolejnym etapem na wykresie jest ponownie zygzak w dół, dwa impulsy połączone korektą. Potem jest fala wewnętrzna, która jest złożona tak jak przeważnie to wygląda, falami X, 3 zygzaki o podobnym ruchu cenowym. Tak. Mamy 5, 3, 5, ruch impulsowy z trójkątem w środku, zakończony impulsem. I tu mamy naszą ABC. Jeszcze nie. To jest nasza ABC. I to jest właśnie ten problem, że większość fal jest łączonych, ale o tym będziemy opowiadać w tej serii dodatkowych. Tutaj wyłapujemy tylko sekwencje na wykresie, tak? Jakie formacje aktualnie są, żeby czasem nie pomylić struktury wzrostowej ze strukturą korekcyjną. I ponownie mamy 5, 5, gdzie dwa impulsy się kończą, mamy przełamanie fali i wygląda całość to, żebyśmy mieli A, B, C. Na końcu mamy faktycznie w miarę jednolity impuls 1, 2, 3, 4, 5, tak? Spadek od fali 5. Tutaj muszę sprawdzić jeszcze, bo tu była wersja kontrowersyjna. Opcja z zygzakiem, czyli mamy impuls, długą korektę flat, znowu impuls, tak, trójkąt i zygzak, czyli impuls łączony, długi zygzak przejściowy i zakończony impulsem. I była jeszcze opcja z pojedynczym impulsem, tak? I ta opcja jest bardziej prawdopodobna, mi się wydaje, w formacji A, B, C, ale jednak biorąc pod uwagę
fakt, że tu mamy zygzak, nie może być to cały zygzak, więc jednak musimy wrócić do opcji, że na górze mieliśmy też zygzak, to była nasza fala X i tutaj zygzak. Ponieważ w zygzaku fala C powinna być cała impulsem, czyli nie sama końcówka fali wewnętrznej C, tylko cała struktura powinna być impulsowa. Wtedy byłby to zygzak, tak? Wtedy wyglądałoby to w tej zasadzie. A że ta fala C jest też zygzakiem, dlatego to nie może do końca być impulsem. I tutaj mamy kolejną formację, którą ten fragment publikowałem na Twitterze, że jest to formacja HWC. HWC. Ciekawe, jak to przetłumaczę na niemiecki, angielski, ale coś wymyślimy, jakieś adekwatne, lokalne nazewnictwo do tego. Mamy 3-5-3. Zygzak, zygzak, impuls, impuls, zygzak, impuls. Zobaczcie, tu nie było impulsu, bo ta korekta wróciła na poziom korekty tej. Kolejny, mały zygzak i tutaj wracamy w naszą formację. Cholera wie co. I okazało się to ABC, ABC i tu jest ABC. 2 razy 3, czy 5, 3, 5. Podwójny zygzak, tak. I ten zygzak wybił się ponownie korektą flat. Korekta flat, flat, impuls. Widzimy różnicę pomiędzy korektą a w postaci odosobnionych korekt, które nie nachodzą na siebie, tak? Ale cała formacja nie jest impulsem, jest zygzakiem i w tym wypadku mamy do czynienia z trójkątem A, B, C, D i fala E. Możemy sobie to oznaczyć jako A. Kolor dla trójkątów mamy niebieski. B. C. D. Przepraszam. I fala E. Tak? OK. To możemy usunąć. Tak. I w kolejnym odcinku mamy kontynuację zejścia w dół po naszym trójkącie. Fala E jest falą, która zawsze wywołuje ruch w przeciwnym kierunku, tak? Możliwe, że ta fala może wyjść jeszcze wyżej, ale ogólnie mamy ABC i tu byśmy mieli znowu tak ABC i tu zaczyna nam się ruch kolejny, a cały trójkąt jest jedną falą i tam podąża w naszym kierunku spadkowym fala C wyższego stopnia. I to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Dziękuję serdecznie i zapraszam na odcinek 12, który też będzie w kolejności zaraz następnym odcinkiem i to powinno nastąpić jeszcze dzisiaj, ewentualnie premiera może być jutro. Dziękuję serdecznie, miłego dnia, miłego wieczoru, do usłyszenia.